Cześć! Witam Was serdecznie, kochane panny, panny słoneczne i panny ascendentalne. Tu Luiza, Astro Luiza i przygotowałam dla Was odczyt na wrzesień 2024 roku. A co Was, nas, ja też jestem wschodzącą panną, czeka w tym miesiącu? Zanim zacznę, to przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich panien, tych, które już miały urodziny pod koniec sierpnia i tych, które dopiero będą mieć we wrześniu. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały dla Was czas. A myślę, że taki będzie, ponieważ mamy bardzo dobre tranzyty. Ja osobiście czekam na wrzesień, ponieważ mamy wejście Wenus do wagi, co oznacza nasze perspektywy finansowe mogą się zmienić. Mamy również Merkurego, który będzie u nas w domu panny. Mamy też Nów w pannie. Mars wychodzi wreszcie z naszego domu kariery, także myślę, że może być całkiem przyjemny miesiąc. Zaczniemy od samego początku. Jeszcze pod koniec sierpnia, 29 sierpnia, Wenus wchodzi do wagi. Czyli my tak naprawdę jako panny miałyśmy całkiem ok ten czas, kiedy Wenus była w pannie, wiadomo, bo to jest taki glow up po prostu nas, ale nowe perspektywy finansowe się tutaj dla nas otwierają. Może to być poprawa sytuacji finansowej, również harmonijne zarządzanie zasobami. Także ten okres Wenus w wadze jest bardzo przyjemny, tym bardziej, że Wenus nie czuje się najlepiej w pannie, tak w ogóle nie czuje się wcale tam, najlepiej by tam po prostu nie zaglądała, ale w wadze czuje się wyśmienicie, ponieważ Wenus włada wagą i włada bykiem. Ale już na samym początku września Pluton wchodzi do Koziorożca, czyli to jest nasz 5. dom. Mamy retrogradację Plutona i on 1 września będzie już wchodzić do Koziorożca. Co to oznacza? Jeśli pamiętacie, co się działo od stycznia u Was, kiedy Pluton przeszedł do Wodnika, to już jest transformacja, która następuje w innym obszarze. Ale ten Pluton w Koziorożcu był przez ostatnie 15 lat właśnie zanim wszedł do Wodnika w styczniu, przez te 15 lat wcześniej był cały czas w Koziorożcu. I jakich on tematów u nas dotyka? Przede wszystkim kreatywność, romanse, relacja z dziećmi, relacja z samym sobą jako dziecko, przedsiębiorczość. Pluton w Koziorożcu też bardzo mówi dużo o strukturach. To jest wszystko, co jest związane z organizacją, takie twarde zasoby. I my teraz mamy okazję na to, żeby spojrzeć u siebie w kosmogramie, co tam u nas siedzi w tym koziorożcu, czy są jakieś tematy niedomknięte, czy jest coś, nad czym jeszcze chcę popracować. To jest przede wszystkim transformacja w sferze kreatywności. Jeśli przez 15 lat wstecz, drogie panny, miałyście problemy z randkowaniem lub z takim wyluzowaniem, z zabawą i poczułyście odpuszczenie od stycznia, znaczy, że jakaś transformacja się już tam zadziała, to teraz jest powrót do tego, zastanowienie się, ok, czy wszystko domknęłam w tym temacie, czy wszystko jest tak, jakbym chciała, czy jestem w stanie odczuwać przyjemność z życia na takim poziomie, na jakim bym chciał, ale panna chciała, będę mówić taki, jaki jest znak. Więc tak, tutaj od siebie dodam jeszcze, że ja w styczniu rozpoczęłam, tak naprawdę przyszedł mi pomysł na to, żeby mieć taki kanał na YouTubie. Na początku nagrywałam po angielsku i były to tematy, które mi przychodziły do głowy, po prostu takie dzień z dnia. I dopiero teraz, miesiąc temu zmieniłam temat, zmieniłam fokus na tematy związane z astrologią, ponieważ lubię się tym dzielić. I powiem Wam, że ja odczuwam tą kreatywność, ten przypływ kreatywności, kiedy myślę o tym, że mogę coś tworzyć. Mam nadzieję, że jeśli były jakieś u Was blokady związane z kreatywnością, czy z romansami, czy z przyjemnością, czy z taką beztroską, to mam nadzieję, że u Was nastąpiła odwilż, odkąd Pluton wszedł do domu 6, do Wodnika. No i teraz mamy moment, żeby się zastanowić nad tym, co się zmieniło właśnie w tym domu 5 u nas. Idziemy dalej. Dużo się dzieje w ogóle we wrześniu, oprócz tego, że część z Was, słoneczne panny, macie urodziny. 2 września mamy Nów w pannie,
Świetnie, prawda? Świetnie, ponieważ nowe początki w sferze osobistej możemy siebie po prostu zredefiniować, nowe cele założyć i ten nów, on będzie nam bardzo sprzyjać, żebyśmy dążyli do tych celów. Także warto jest się zastanowić nad tym, jak chcemy być postrzegani, jak chcemy wyglądać, przez jaki filtr postrzegamy świat również, co chcemy zmienić, jak chcemy być odbierani ogólnie przez otoczenie. Bardzo dobry moment na to, żeby rozpocząć wszystkie nowe eksperymenty związane z wyglądem, nie wiem, z makijażem, z ubraniem, to, co jest związane z pierwszym domem, nie tylko, ale później będziemy mieć Merkurego od 9 września, właśnie w tym pierwszym domu, więc pomoże nam w przemyśleniu tego, jaki chcemy mieć wizerunek i również zastanowić się nad stanem naszego zdrowia. Czyli ta nasza powłoka, ta nasza ziemska skorupa. Merkury tutaj bardzo mocno będzie wspierać. Merkury to jest nasz władca. Ja nie mogę się doczekać, aż ten Merkury już wejdzie do tej panny, mimo tego, że ten Merkury we Lwie w retrogradacji nie jest wcale taki straszny. Tym bardziej, że ja urodziłam się podczas Merkurego w retrogradacji i one są zazwyczaj dla mnie bardzo przyjemne. Ale zawsze jak jest w tym pierwszym domu tranzyt planet osobistych i one są dobrze usytuowane w Waszym kosmogramie urodzeniowym, to jest mocno wspierający czas. Tym bardziej, że jestem w 10 roku profekcyjnym ładanym przez Merkurego. Więc drogie panny, no tutaj nacisk będzie przede wszystkim na nasz wizerunek, na nasze zdrowie, na naszą powłokę, to jak wyglądamy, to jak się czujemy w tym świecie, jaki mamy filtr na świat, jak chcemy być postrzegani i również na finanse. A co oprócz tego się jeszcze dzieje? Mamy Marsa 4 września, który wchodzi do Raka, to jest nasz dom 11. On przechodzi z domu kariery do domu dużych grup społecznych, przyjaciół, więc przede wszystkim zwiększona aktywność w grupach społecznych. Możliwe są konflikty, więc na to warto uważać, szczególnie w takich większych grupach, ale jeśli potrzebujecie jakiejś motywacji do na przykład wystąpień publicznych, do tego, żeby bardziej się udzielać, do tego, żeby jakoś, nie wiem, wziąć udział w takich akcjach na rzecz jakiejś dużej grupy, na rzecz jakiejś sprawy, na której Wam zależy, to myślę, że ten Mars da Wam takiego kopa i wcale nie musi być on malefikiem, czyli nie musi nam przynosić dużych wyzwań. Z drugiej strony uwaga na konflikty wśród przyjaciół. Co oprócz tego, kochane panny, mamy 15 września trygon Jowisza w Bliźniętach i Wenus w Wadze. Ten Jowisz w Bliźniętach, on jest cały czas w kwadraturze do Saturna od połowy sierpnia, co nie jest wcale takim łatwym układem, ponieważ to jest nasz dom kariery do naszego domu relacji 1 na 1, relacji partnerskich, małżeństwa, relacji 1 na 1 biznesowe, więc tam mogą być różnego rodzaju napięcia, ale teraz mamy ten piękny trygon do Wenus w Wadze. Wenus w Wadze, nasze pieniądze, nasze wartości, nasze zasoby, czyli razem z tym trygonem, który jest u nas w domu kariery, korzystny wpływ na karierę, możliwość awansu, możliwość rozwoju zawodowego. No, ja myślę, że może ja akurat nie w ten dzień sobie ustalę, a to jest chyba niedziela, no ale coś koło tego dnia może ustalę jakieś negocjacje o podwyżkę w pracy. To jest bardzo dobry aspekt. Dobra, idziemy dalej. 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach, to jest nasz dom 7, czyli jak to zaćmienia? Nie działamy w zaćmienia, przyglądamy się, co wychodzi na jaw. Przede wszystkim będzie to związane z naszymi relacjami partnerskimi, możliwe zakończenie relacji lub odnowienie związku. Wybór należy do Was, kochane panny. Nie ma co się bać tego zaćmienia. Pamiętajcie, żeby zawsze stawiać na siebie i na to, co Wam służy w relacjach. Może tutaj być tak, że wyjdą po prostu jakieś problemy na wierzch i trzeba będzie je rozwiązać, związane z partnerem, partnerką, z partnerami biznesowymi.
Następnie 22 września mamy przejście Słońca do Wagi, do naszego drugiego domu, czyli znów mamy skupienie na finansach, możliwość poprawy sytuacji finansowej. Ogólnie to będzie bardzo finansowy miesiąc, muszę przyznać dla nas. Ale tego samego dnia Wenus wchodzi do Skorpiona, do naszego domu trzeciego, czyli po prostu intensyfikacja komunikacji, tego jak się wysławiamy, tego jakich informacji poszukujemy. My chcemy dążyć wtedy głębiej. To jest taka, Wenus w Skorpionie to jest taka penetracyjna trochę siła. Chce jak najbardziej zgłębić dany temat, to jest taki detektyw w tym domu komunikacji. Mogło to być też głębsze, lepsze relacje z rodzeństwem, z sąsiadami, z naszym najbliższym otoczeniem, ale myślę, że tutaj główny nacisk jest na komunikację i na to, jak po pierwsze się komunikujemy z innymi, czyli to nie będzie czas tak naprawdę small talków, to będzie czas głębokich, transformujących nas i innych rozmów. I też może to być taka trochę obsesyjność w poszukiwaniu informacji. Całkiem przyjemna dla panien, szczególnie dla panien, które są obładane Merkurem. Ok, następnie już taka wisienka na torcie to jest koniunkcja Słońca z Merkurem w Wadze w naszym drugim domu 30 września. Jeśli czekacie na jakieś natchnienie i jakiś pomysł na biznes lub na jakieś wyjaśnienie kwestii finansowych, materialnych, no to myślę, że to będzie dobry dzień. To jest taki, jak mamy koniunkcję, czyli Kazimi, Słońca i Merkurego, to te planety się spotykają, one się wtedy tak podają sobie ręce i razem działają, razem współpracują. Słońce, ja, Merkury, to jak myślę, jak się komunikuję. Więc jeśli macie jakieś pomysły biznesowe albo związane z finansami lub też z Waszymi wartościami, warto o tym mówić, warto przeanalizować, na czym Wam zależy, czym chcecie być może się zająć, albo jakie dodatkowe źródła dochodu możecie mieć i wykorzystać ten dzień, ten czas wokół tygodnia, tak plus 2 dni przed, 2 dni po. Dobrze jest wykorzystać ten moment. Powodzenia Panny, bardzo fajny miesiąc. Finanse i zmiany dotyczące wyglądu, tego jak jesteśmy postrzegane. To będzie dobry wrzesień. Pa!